I wtedy poszli do łóżka. Wtedy pierwszy raz nastąpił akt seksualny dla Himmlera, bo on był prawiczkiem. Margaret nie. Margaret nie była jakoś mocno otwarta seksualnie. Miała jakieś doświadczenie, ale nie była dziką bestią w łóżku. Tak przynajmniej wspominał Himmler. Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości. Za moimi plecami widzicie tablicę z napisem Gącarzewy. To niewielka wieś w województwie kujawsko-pomorskim. Dlaczego tutaj przyjechałem? Dlatego, że w 1893 roku w tej wsi urodziła się żona arcyzbrodniarza, która nazywała się Margaret Boden. A od 3 lipca 1928 roku będzie nazywać się Margaret Himmler. To dziś opowieść o tej właśnie hitlerowskiej żmii, która tak samo jak i jej zbrodniarz mąż uważała, że Żydzi i Słowianie to motłoch, który trzeba wyplewić z Niemiec. Pamiętajcie o tym, aby wspierać nasz kanał. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj, klikasz, wybierasz sobie próg wsparcia i zgarniesz bonusy przygotowane. Albo raz w miesiącu stawiasz nam kawę poprzez platformę Buy Coffee. My wtedy zawsze wyślemy Ci jakiś drobiazg do tej kawy. Możesz nas również wspierać poprzez zakupy w naszym sklepie History Story Shop, który znajduje się w zajeździe Hubert w Górach Sowich na Dolnym Śląsku. Margaret pochodziła z bogatego domu. Domu, w którym powiedzmy, że istniała jakaś miłość. Generalnie praca, ziemia, przyroda, zwierzęta i oczywiście niechęć i wyższość nad klasami niższymi. Bardzo wielkie wpojenie od ojca Margaret dostała, jeżeli chodzi o miłość i szacunek dla cesarstwa niemieckiego i dla cesarza. Margaret żyła w dostatku. Bodenom nie brakowało forsy. Jestem teraz na dawnym cmentarzu, niemieckim cmentarzu wsi Gącarzewy. To tutaj pochowana jest babcia Margaret i dziadek Margaret. Oczywiście wśród rozbitych grobów i resztek tego cmentarza nie jestem w stanie wskazać, gdzie leżą jej przodkowie. Cmentarz znajduje się na szczerym polu, w zagajniku lekko na górce. Droga, która przecina wieś Gącarzewy, jest oddalona około 300 metrów od tego cmentarza. Nikt praktycznie o nim nie wie, nie ma żadnych oznaczeń i żadnych informacji. O tym dowiedziałem się, pytając mieszkańców, starszych mieszkańców wsi Gącarzewy. Rodzina Boden mieszka tutaj. Ojciec wysyła Margaret do szkoły do Bydgoszczy. Uważa, że Bydgoszcz, kwitnąca, rozwijająca się, pędząca z duchem czasu, będzie idealnym miejscem na wykształcenie dla jego córki. Rzeczywiście, w tamtym czasie Bydgoszcz się niesamowicie rozwijała. Nazywana była nawet Małym Berlinkiem. Tak pieszczotliwie Niemcy nazywali Bydgoszcz. Ale wybucha I wojna światowa. Margaret jest już wykształcona. Rusza jako siostra Czerwonego Krzyża. Gdzie? Na front. Opiekować się żołnierzami. Taka była misja kobiet. Taka była hierarchia właśnie w niemieckim społeczeństwie.
szczególnie właśnie u Bodenów, którzy, tak jak powiedziałem, nienawidzili klas niższych, dystansowali się i czuli pogardę dla słabych i chorych umysłowo, i to jest bardzo ważne, i oczywiście całkowita pogarda i całkowity dystans, a wręcz niechęć do wszelakiego żydostwa i słowiaństwa. Więc kiedy Goncarzewy po 1920 roku na mocy plebiscytu trafiły w granice Rzeczypospolitej, wynoszą się stąd Bodenowie, nie będą mieszkać w plugawym słowiańskim państwie. Wynoszą się do Berlina. Boden ma kasę. Tam nie było biedy. Boden miał forsę. Inwestuje kasę w prywatną klinikę w Berlinie, gdzie współwłaścicielem tej kliniki jest żydowski ginekolog. I tam Margaret, oczywiście po wojnie, po I wojnie, uczy się medycyny, ale generalnie kieruje się w stronę ziołolecznictwa i medycyny naturalnej. I to jest właśnie ta malutka niteczka, która potem nawiąże kłębuszek z jej przyszłym mężem zbrodniarzem Heinrichem Himmlerem. Poznają się w pociągu w 1927 roku. Pociągu, który będzie jechał w Alpy. Margaret jest niezależna finansowo. Rozwija się, uczy, pracuje, mieszka w Berlinie. Chodzi do teatru, do kina, chodzi do restauracji, dobrych restauracji. Ma forsę. Jedzie na wakacje w Alpy. A Himmler, zakompleksiony, skurczony człowieczek, jedzie na kolejny zjazd partii NSDAP. Jeszcze wtedy niewiele znaczącej. Po przegranym puczu w Monachium w 1923 roku. Ale kiedy spotykają się w pociągu, Margaret oczarowuje Himmlera. Oczarowuje go tym, że ma blond włosy, piękne, szkliste, niebieskie oczy, jest kurpulentna, jak powinna być właśnie kobieta germańska, do tego jest z zawodu pielęgniarką, była podczas I wojny światowej, dbała o kogo? O niemieckich żołnierzy. I to jest wzór i istota niemieckiej, germańskiej kobiety. Himmler pisał w pierwszym liście do swojej przyszłej żony: jak cię zobaczyłem, od razu poczułem, że jesteś niezwykłą, energiczną i pełną wdzięku germańską kobietą. I tak się zaczęło. Mamy zatem dwa domy. Margaret, ziemski, surowy, religijny, narodowy. Wychowanie w szkole w miłości do militaryzmu niemieckich generałów oraz dom Himmlera, ojciec filatelista. Człowiek, który był pedagogiem dzieci z królewskiego dworu. A więc Himmler musiał bardzo mocno się starać, aby sprostać wymaganiom ojca. Matka Himmlera, matrona domowa, niezwykle troskliwa o swojego synka. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy Himmler został szefem SS, ona wysyłała mu paczki z jedzeniem i prała jego bieliznę. Himmler marzył, aby wstąpić do wojska. No ale nie dane mu tego było, bo kiedy wybuchła wojna, był chłopcem. A kiedy się skończyła w 18 roku, nawet nie był w stanie przeżyć szkolenia, przetrwać, bo był wątły, miał problemy z żołądkiem i to go rozwalało w kawałki. Dlatego łaził w mundurach, wstępował do różnych organizacji paramilitarnych, aby czuć, że jest żołnierzem, że walczył. Nie był na froncie, miał nic wspólnego z frontem. Ja myślę, że on by nawet nie przeżył 2 dni na froncie w błocie czy w okopach. To był mamin synek. On pisał czasami z wyjazdu na wakacje 3 listy dziennie do matki. O tęsknocie, o problemach z brzuszkiem i o innych jeszcze prozaicznych sprawach. Rzeczywiście miał problemy z żołądkiem i to powodowało, że też również kierował się w kierunku tej medycyny naturalnej i w ogóle świata naturalnego. On nienawidził rozwoju przemysłowego, uważał, że ten rozwój jednak dusi Niemcy. Trzeba wrócić do narodowej takiej tradycji. Wszystko, co naturalne, jest najlepsze i najtrwalsze. Himmler opuścił 160 dni
jeżeli chodzi o naukę szkolną w gimnazjum, z powodu właśnie problemów z żołądkiem. I to łączyło też jego z przyszłą żoną. Dlatego, że kiedy czyta się ich listę, a ich listy zostały bardzo dobrze zachowane w całym archiwum, które przejęli Amerykanie, oni się bardzo rzadko widzieli, moi drodzy. Kompletnie w ogóle się nie widywali. Więc zostawały tylko listy. I od momentu, kiedy poznali się w pociągu, zaczęły przychodzić te pierwsze listy do nich. Pisali. Dopiero rok potem się pobrali. I w tych listach są takie właśnie fragmenty, kiedy Margaret mówi: mój Himmlerze, twój żołądek mści się za to, jak go traktujesz. Używaj octu, używaj musztardy, pij gorącą wodę z miodem. Himmler traktował Margaret jak swoistą matronę i matkę, dlatego że ona, będąc na froncie, była pielęgniarką, a żołnierze, młodzi chłopcy, którzy byli pokaleczeni, którzy umierali w szpitalach, traktowali takie pielęgniarki jak matki. I ona czuła się matką każdego mężczyzny. Ona miała męża, z którym się rozwiodła i bardzo niewiele na ten temat wiadomo, praktycznie tylko tyle, że zostało jej nazwisko i bardzo szybko ten związek się skończył. Więc ona miała młodego Himmlera, wątłego, słabego, którego mogła traktować, którego mogła matkować. O, tak to ujmę. A on się czuł, że ma taką surową matronę, jak swoją mamę, która jednak ma otwarte serduszko i o niego bardzo mocno dba, jak o mamin synka. No tak mniej więcej wyglądały te dwa domy i tak te postacie ze sobą się łączyły. Ich drugie spotkanie potem w pociągu odbyło się zimą w takim zaśnieżonym, małym bawarskim miasteczku. A więc romantycznie. W pensjonacie. I wtedy poszli do łóżka. Wtedy pierwszy raz nastąpił akt seksualny. Dla Himmlera, bo on był prawiczkiem. Margaret nie. Margaret nie była jakoś mocno otwarta seksualnie. Miała jakieś doświadczenie, ale nie była dziką bestią w łóżku. Tak przynajmniej wspominał Himmler. W każdym razie Himmlerowi to pasowało wręcz idealnie. Ona była od niego starsza. Tak jak powiedziałem, była rozwódką, 8 lat starsza. On był prawiczkiem. On miał problemy, bardzo duże problemy z seksualnością. Dlatego, że po pierwsze, wszelakie jego zaloty do kobiet zawsze kończyły się odrzuceniem. Przeczytał pewien traktat naukowy młodości, w którym jakiś po prostu idiota napisał, żeby mężczyźni wstrzemięźliwość seksualną posiadali, a energię, którą mieliby ładować w doznania seksualne i w stosunki, wyładowali na rzeczy bardziej pożyteczne. I Himmler wtedy stwierdził, że będzie ascetą seksualnym. Nie będzie miał związku z kobietami. Ale one go dalej podniecały. Dalej powodowały fantazję. Trochę bał się ich, ale marzył o seksie. Pisał nawet w listach, że co by się stało, gdyby taka właśnie dzika kobieta zajęła się nim i jego ciałem. A jednocześnie mówił, że wyrzeka się i brzydzi rozwiązłymi i dzikimi w seksualności kobietami. No i oni się zbliżają. Tak, idą razem do łóżka i jest okej. Dlatego, że ona nie ma jakiegoś tak głębokiego, większego doświadczenia, to powoduje, że on też nie wygląda blado przy tym, co się stało. I ten akt nastąpił, dlatego że Himmler w kolejnym liście do Margaret napisał, że tęskni i podziwia jej wykwintne ciało. Więc akt nastąpił. Natomiast ona była praktycznie cały czas sama. Dlatego, że on budował struktury. Uwielbiał i zafascynowany był Adolfem Hitlerem, nawet jakąś taką boskością go traktował. Himmler bardzo dużo wyjeżdżał. Budował struktury SS.
z boskością traktował Hitlera. I ona była zazdrosna o Hitlera. Nawet pisała w listach, że zanim znowu zaczniemy się całować, twój szef znowu wezwie cię na jakąś wielką bitwę czy walkę. Ale bezgranicznie ufała swojemu mężowi i uważała, że wszystko, co czyni, jest jak najbardziej zgodne. Na początku lat 30. XX wieku i potem, kiedy była już pełna eksterminacja. W lipcu 1928 roku wzięli ślub. Na ślub nie przyjechał nikt z rodziny Himmlera. Rodzice byli ultrakatolikami. Himmler brał rozwódkę za żonę, do tego protestantkę. Nie ma szans. Kompletnie nie przyjechali. Świadkiem na ślubie był ojciec Margaret, Herr Boden. Postanowili kupić mały dom, ziemię, uprawiać zioła i hodować kurczaki. Margaret musiała sprzedać swoje udziały w klinice w Berlinie i pisała do niego w listach o dziczy żydowskiej, o motłochu żydowskim, o plugactwie żydowskim i o tym, że ten właśnie współwłaściciel, żydowski ginekolog, jest po prostu potworem i nie można mu ufać. Zresztą wszyscy prawie Żydzi są tacy, że nie można im ufać. Himmler czytał. Był zachwycony listami swojej żony. Himmler znikał z domu. Cały czas budował struktury. Rozbudowywał SS i wiernie jak pies służył Hitlerowi. Margaret została sama na gospodarstwie. Musiała zająć się hodowlą kurczaków, uprawą ziół, kaczkami, kurami, gęsi, nawet i świnie. Pracowała ponad siły, a była już w ciąży z ich córką Gudrun. Przyszedł taki moment, że całkowicie opadała z sił. Wykańczała się fizycznie i psychicznie. Kiedy Himmler przyjechał w 1928 roku do swojego domu po kolejnych wojażach z NSDAP i tworzeniu SS, stan Margaret był taki, iż mogła umrzeć. Wtedy Himmler jako troskliwy mąż zabiera Margaret do kliniki i tam na skutek cesarskiego cięcia rodzi się ich córeczka. Późniejsza, ostatnia hitlerowska niemiecka księżniczka Gudrun Himmler. Mieszkają dalej. Himmler wyjeżdża. W listach radzi swojej żonie, aby zażywała naparu z cynamonu, z róży, miodu i starała się oszczędzać. Kompletnie nie bierze pod uwagę, że zostawia tę kobietę po ciąży, po cesarskim cięciu w gospodarstwie. A ona jako germańska kobieta, wzór germańskiej kobiety, zajmuje się gospodarstwem, rąbie drewno, nosi wodę w wiadrach, nosi jedzenie dla świń i kur. Himmlera nie ma. Gudrun dorasta. W listach są znaki, że Margaret pisze, iż córka strasznie tęskni za tobą. Chce mieć z tobą kontakt. Na urodziny Himmler powiedział, że nie przyjedzie. Wysłał za to Gudrun zdjęcie, jak gra w tenisa. Na kolejne urodziny też nie mógł przyjechać. Wysłał jej róże i paczkę kawy. W pewnym momencie, kiedy już gospodarstwo zaczyna przynosić jakiekolwiek zyski, dlatego że do gospodarstwa zostaną dołączone nowe siły robocze, a wcześniej, kiedy Margaret leży po cesarskim cięciu, Himmler dostarcza jej nianię. Ta twierdzi, że niania jest bezczelna, chamska i ordynarna i jej nie chce i tak będzie traktować kolejne służące. Margaret pisze w liście, że wszystko zaczyna się już krystalizować i przynosi te efekty, o których razem marzyliśmy. A w tym czasie Himmler ma już kochankę, swoją sekretarkę, Hedwig, która już rodzi mu dziecko. Ale Margaret o tym kompletnie nie wie. Kiedy Margaret idzie do kąpieli, wybucha bojler.
raniąc ją dość dotkliwie. Trafia znowu do kliniki. Trzeba założyć jej szwy. Pisze w liście do niego, że krwawi jak świnia i jest cała zabandażowana. A w tym czasie jej mąż musi znaleźć miejsce dla kochanki, która urodziła mu przed chwilą dziecko. Szuka więc specjalnej gajówki, około 80 kilometrów od Berlina. I tam jego kochanka z nowonarodzonym jego dzieckiem może wypoczywać. Tak, przepiękne lasy, spokój, cisza. To dosłownie tylko 8 kilometrów od niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, który zbudowany został tak naprawdę specjalnie dla kobiet. Margaret jest wyczerpana. W 1942 roku jedzie na Łotwę do Rygi świętować rocznicę wyzwolenia tego miasta z rąk sowieckich. Tam oczywiście swoim zwyczajem udaje się do szpitala SS i zarażona ospą choruje. Leży około 2 tygodni. W tym samym czasie Himmler bardzo o nią dba. Ona wie, że ma kochankę. Doskonale. Ale mówi sobie, jest Reichsführerem SS. Muszę mu służyć. On służy Niemcom. Wie, co robi. Wewnętrznie gryzie. Jest ból. Ale zewnętrznie pokazuje hart ducha i stal germańskiej kobiety. Himmler przysyła jej puszki z kawiorem. Jest tego tak dużo, a Margaret nieprzyzwyczajona jest do tego typu jedzenia. Jest tego tak dużo, że zastanawia się, czy czasami nie warto by zacząć tych puszek z kawiorem po prostu rozdawać. Ma jedną rzecz, która ją smuci. To, że Gudrun jest już duża, ma prawie 14 lat. I że wkrótce będzie wiedziała, iż ojciec ma kochankę. I ta kochanka urodzi mu wkrótce drugie dziecko. Jak to wpłynie na tą naszą biedną córeczkę? Jak ona będzie musiała zmierzyć się z tą wiadomością, jak jej serce i umysł to przyjmie. To jest żałosne po prostu. Dlatego, że w tym samym czasie krematoria i komory gazowe pracują pełną parą. I takie dziewczynki jak Gudrun są rozbierane na naga i wrzucane ze swoimi mamami do pomieszczenia, z którego w suficie zamiast wody leci cyklon B. Ale to nie martwiło Margaret Himmler. To nie było jej zmartwienie. Margaret pracuje w Berlinie. Pracuje w Berlinie jako pielęgniarka w szpitalu. To jest ten moment, kiedy ona również chce przysłużyć się wojnie. Podczas pierwszej to robiła. Robi to podczas drugiej. Ale podczas drugiej tylko w szpitalach SS. A więc tych, którzy są najbardziej warci tego, aby ich ratować i aby mogli wracać na front i dalej walczyć o Rzeszę. Jest przekonana, że nastąpi zwycięstwo. W ogóle mówi szerokiemu gronu i pielęgniarek, i lekarzy, że przeznaczenie to zwycięstwo III Rzeszy. Więc inaczej być nie może. I takiej wiadomości do siebie kompletnie nie dopuszcza. Margaret w sierpniu 1944 roku już nie miała dużo pracy w szpitalach SS w Berlinie, ale postanowiła zaangażować się w pomoc dla Niemców, którzy stracili dach nad głową na skutek nalotów aliantów. Pisała w liście do swojego męża: nawet nie wiesz, jak mi trudno stać 4. godzinę na zimnej piwniczej podłodze i rozdawać ubrania tym biednym ludziom, którzy stracili dach nad głową i całe domostwa. W tym samym czasie pociągi wiozły Żydów węgierskich do Auschwitz-Birkenau. I na selekcjach rozdzierano dzieci od rodziców i pchano w paszczę komory gazowej, gdzie ci ludzie byli eksterminowani. Ale potem udało jej się spotkać z mężem nad jeziorem Tegernsee. I tam porozmawiali. Himmler powiedział w listopadzie 1944 roku, że Niemcy borykają się
z pewnymi trudnościami, jeśli chodzi o front. Margaret powiedziała, że nie wierzy, aby te trudności nie można było przezwyciężyć. Wierzy, że wkrótce III Rzesza upora się ze wszystkimi problemami, a jej wspaniały Heinrich odniesie zwycięstwo. Himmler był z nią tylko 3 dni. Wyjechał. Nagliły go sprawy. Ale wcześniej wysłał jej paczkę, w którym był deficytowy towar, jak mydło, czekolada i kawa. Od 1945 roku, od stycznia, Himmler dzwonił do Margaret, ale nie opowiadał jej o tym, co dzieje się na froncie, jak rozsypuje się hitlerowskie niemieckie państwo, tylko że chorował i cały czas ma problemy z żołądkiem. Ona oczywiście cieszyła się, że Niemcy wciąż podziwiają jej męża i że mimo tych chorób i dolegliwości, które go nawiedzają, on cały czas trwa przy Führerze i cały czas wierzy w ostateczne zwycięstwo. Ostatni raz słyszą się przed Wielkanocą 1945 roku. Wtedy dostaje ostatnią paczkę od Himmlera, w której jest jedwab zielony, czarny, niebieski. Są pończochy, jest ładna torebka, pasta do zębów i karmelizowane cukierki. Nie ma kontaktu z Himmlerem, nie wie, co się dzieje. Kiedy udaje się autem w Alpy włoskie, tam zastają ją oddziały amerykańskie. Od razu dają sobie sprawę, z kim mają do czynienia. Aresztują Gudrun i Margaret. Są przesłuchania. Obie trafiają do Norymbergi. Dostają cele z drewnianymi preczami. Ale amerykański dowódca twierdzi, że szkoda, żeby taka nastolatka siedziała w celi z pryczą, więc umożliwia jej wychodzenie na Norymbergę, edukację i spacer po sklepach i kupowanie farb akwarelowych. Za to Gudrun maluje mu piękne rysuneczki z niebieskimi i żółtymi kwiatami i ptaszkami i błękitnym niebem. Jest przesłuchanie. Gudrun mówi, że nigdy rodzice nie rozmawiali o sytuacji wojennej ani o tym, co działo się w Rzeszy. Kontakt z ojcem? Bardzo rzadki. Albo byłam w szkole, albo byłam w domu, on rzadko przyjeżdżał. Wysyłał tylko listy i paczki. Raz udało mu się mnie zabrać do Dachau, gdzie pokazał mi pewien ogród ziołowy i botaniczny. To była jedna z najpiękniejszych wizyt. Margaret twierdzi, że nic nie słyszała o wojnie. Jest kobietą, która kompletnie nie interesowała się polityką i o polityce nie wie kompletnie nic. Postanowiła udawać ignorantkę, ale przypięta przez tych, którzy ją przesłuchiwali, wreszcie mówi, że wiedziała o istnieniu obozów zagłady koncentracyjnych. Ale to nie wymyślił jej mąż. To wszystko wina Hitlera, który zlecał mu taką robotę i o wszystkim wiedział, nie Himmlera. Kiedy w ręce Amerykanów wpada też kochanka Himmlera, Hadwig, w której podczas przesłuchania o niej notuje amerykański oficer, który przesłuchuje, że jest elegancką po 30 kobietą, tłumaczy, że kompletnie również nie zdawała sobie sprawy z tego, że istnieje coś takiego jak zagłada. Ona była kompletną idiotką i oni doskonale wiedzieli, Amerykanie, że po wstępnych przesłuchaniach jest całkowicie zbyteczna. Pozwolili iść jej wolno. Natomiast Margaret i Gudrun zatrzymano na dalsze rozmowy. Kiedy wpadły w ręce aliantów, Margaret udzieliła wywiadu amerykańskiej dziennikarce Stringer. I ta dziennikarka powiedziała jej, co stało się z Himmlerem, bo ona wcześniej nie wiedziała. Powiedziała jej, chciał prowadzić negocjacje z aliantami, ale to plugawy zbrodniarz, nikt z nim nie chciał rozmawiać. W końcu miał ukrytą kapsułkę z cjankiem, rozgryzł i popełnił samobójstwo. Tak powiedziała dziennikarka do Margaret.
Obserwowała ją uważnie i zapisała w dzienniku, amerykańska korespondentka, że nigdy nie widziała takiej kobiety, która w tak mistrzowski sposób potrafiła opanować emocje. Jakby kompletnie ta wiadomość nie zrobiła na niej żadnego wrażenia. Przyjęła ją lapidarnie i bardzo oschło. Kiedy powiedziano jej o kochance i o dwojga dzieci, które Himmler miał z tą kochanką, odpowiedziała: mój mąż nie był aż tak idealny, wiem, że mnie zdradzał. Koniec. Ja mówiłem, że one wylądowały obydwie w celi, ale to później był szpital dla psychicznie chorych. Było tam 800 ludzi, którzy mieli choroby psychiczne. I tam obydwie skulone, stłamszone, przytłoczone tym wszystkim, co się wydarzyło, siedziały. Potem wyjechała Margaret do Monachium. Udało jej się uzyskać małe mieszkanko. Proces oczyszczenia Niemiec z tych, którzy wierzyli w Hitlera i z narodowych socjalistów, oczywiście dotyczył również Margaret. Została obciążona w kategorii drugiej, że bezpośrednio miała udział i brała udział nie tyle co w zbrodni, co na bogaceniu się na tej zbrodni. Więc skonfiskowano majątek, zabrano prawo do głosowania, prawo jazdy i inne jeszcze rzeczy. Mieszkała w niewielkim, malutkim mieszkanku w Monachium i cały czas starała się, pisząc różne pisma, aby dostać jakiekolwiek zapomogi i zasiłki. Cieszyła się, że idzie w zapomnienie i nikt jej o nic nie będzie pytał. Jej przyjaciele, jak szef Czerwonego Niemieckiego Krzyża, już nie żyli, bo przecież rozerwał się granatem wraz ze swoją rodziną, a jej drugi przyjaciel, profesor Gebhardt z kliniki, który robił doświadczenia pseudomedyczne na więźniach, na przykład łamał im nogi albo ręce i wpuszczał bakterie, został stracony w 1948 roku. Kara śmierci. Był zbrodniarzem. Wrócił pasierb, którego mieli, bo oni adoptowali syna po straconym po SS-manie, który zginął. I ten Gebhardt był bardzo krnąbny. Himmler bił go szpicrutą. Margaret na niego krzyczała, szarpała, mówiła, że jest zepsuty od środka. A on w pewnym czasie wstąpił do SS. Zafascynował się tą organizacją i ruszył na front. I dostał się do niewoli. Rosjanie wiedzieli, z kim mają do czynienia, że jest to pasierb Himmlera. I dostał 25 lat łagru. Ale po śmierci Stalina łagodzono te wszystkie rzeczy i wrócił. Odwiedził swoją przybraną matkę i swoją siostrę. Był kierowcą ciężarówki i cały czas miał z nimi kontakt. Ale tu nastąpił moment. Margaret to chciała o wszystkim zapomnieć. I tu narastał konflikt z małą hitlerowską księżniczką, z córką Himmlera, Gunrun, która uważała, że trzeba przypomnieć światu, jakim wielkim człowiekiem był jej ojciec Heinrich Himmler. Tak, wszyscy uważali go za zbrodniarza, a ona uważała go za męża stanu Wielkich Niemiec. I chciała wszystkim wytłumaczyć, dlaczego jej ojciec był zmuszony postąpić właśnie tak, czyli mordować i siać zagładę. Zaangażowała się w organizację Cicha Pomoc i 40 lat poświęciła pomocy takim właśnie jak jej ojciec. Jeździła na zjazdy weteranów SS do Rygi, do Talina, w Austrii, w różnych kręgach celtyckich i innych stowarzyszeniach. Margaret zmarła w 1967 roku w wieku 74 lat. Wielu ludzi uważało, że nie miała nic więcej do powiedzenia. Ale kiedy odkryto na początku lat 2000 korespondencję, czyli całe archiwum, które zabrała amerykańska armia, doskonale zdano sobie wtedy sprawę, że ta kobieta znała mnóstwo tajemnic swojego męża. I odeszła jako kobieta Sfinks, nie wyjawiając ich nigdy.